Zacznijmy od tego, że jumper to dla mnie znaczy z worka. Co to jest z worka? Jak masz tyle lat co ja, albo trochę mniej, to na pewno wiesz. Od razu napomknę mimochodem, że nie czytałem komiksu o zworkach, ani nie oglądałem jakiegoś gównianego filmu o zworce, bo mnie to zupełnie nie interesuje. Postanowiłem za to sięgnąć po grę, która trochę przybliży mi to gówniane zworkowe życie. No dobra, parę słów wyjaśnienia, bo zakładam, że większość z was nie marnuje czasu na takie gówna jak Jumper, zwłaszcza, że gra tam Hayden Drewniana Twarz Christiansen. Otóż zworka to taki człowiek, który może teleportować się w dowolne miejsce. Ale to kurwa w dowolne. Chcesz połazić po czubku wieży Eiffla? Pyk, już tam jesteś. Siedzisz przy kąpie, tyrasz w CS-a, kret już puka do drzwi? Pyk, i jesteś na kiblu. Na Bahamach. Rozumiecie ideę? Za zworkami ruszają paladyni, którzy z powodu, że nie mają nic lepszego do roboty, zapierdalają za jumperami po całym świecie, aby ich likwidować. Dobra, moje zdanie jest takie, że Jumper to gość, który ma lepsze moce od Supermana. Jest praktycznie niemożliwy do złapania. W sekundę możesz być na drugim końcu ziemi. Kto cię kurwa złapie? I jak? Ogólnie cała idea jest kurwa zupełnie bez sensu, bo to trochę jak Supermana chciałaby pokonać mrówka. No kurwa. Jumper to bohater, który nie ma sobie równych. W X-Men jeszcze jakoś to ograli. Kojarzycie Nightcrawlera? Taki niebieski diabełek, co posiadał moc teleportacji. Zajebista scena pokazująca jego możliwości jest na początku X-Men 2. Tylko kurwa Marvel pomyślał, że Nightcrawler nie powinien być przekokszony z mocą absolutną jak baba w mięsnym w PRL-u. Mógł on się przenieść na niewielkie odległości, to miało sens. Ale kurwa Jumper, Jumper jest wszechkurwiem. Nie wiem jak to rozwiązali w filmie, ale jaka by nie była w nim fabuła i co by się tam kurwa nie działo, cały film mógłby się zamknąć w 3 sekundach, do chuja pana. Gra została wydana przez Collision Studio, co jest kurwa nielichym paradoksem, bo gra ma zjebaną detekcję kolizji po całości. Ale, zerknijcie na logo. Nic wam nie przypomina? Wygląda jakby ktoś po prostu nasrał twardymi bobami na logo Blast i powstało logo Collision. Cudnie, co? A to dopiero początek. Z ciekawości zerknąłem na stronę Collision, jakież to wyśmienite portfolio przygotowało. Jaws Ultimate Predator. Kolejna kurwa produkcja wszechczasów. I 300. To jeszcze kojarzę. Z PSP. Tak, było chujowe. Dobra, w Jumperze wcielamy się w niejakiego Gryfina. Kim jest Gryfin? No Gryfin wedle opisu to jedyny myślący Jumper, bo zamiast spierdalać, łapie paladynów i spuszcza im w pierdol. Co dla faceta, który może być gdziekolwiek w sekundę, wydaje się bardziej rozsądnym rozwiązaniem niż spierdalanie jak bawół po sawannie przez stadem hien, jak to robi reszta niedojebanych zworkowców. Z intra, które w sumie nie wiem co pokazuje, że Gryfina starzy zostali zabici czy coś. Tak czy tak ląduje w słonecznej Italii i chyba jest w Koloseum, uzbrojony w wielki nóż do krojenia habaniny. I tutaj zaczyna się dramatyczna część przedstawienia. Dobra, posłuchajcie teraz tego. Gra wyszła w 2008 roku. Tytuł ogrywam na PlayStation 2, ale wyszedł też na Xboxa 360. 2008 rok do chuja pana. PlayStation 2 było już martwe. Jakiś mega mózg wpadł na doskonały pomysł, aby zrobić port tej chujni na PlayStation 2. I niech ludzie kupią i patrzą na ten obraz nędzy i rozpaczy. Mam wrażenie, że gra powstawała w 2 dni, robiona przez jakiegoś szympansa po amputacji mózgu. Więc Gryfin ma moce, może teleportować się tu i tam i jeszcze, a zbliżam się już do końca wymieniania jego przebogatych umiejętności, potrafi walczyć. Zatrzymajmy się na chwilę przy walce. Ja pierdolę, jak zrobić walkę w grze, kiedy nie ma się pojęcia jak to zrobić? No robi się jak w Jumperze. Postać znika, pojawia się gdzieś indziej, znowu znika, zadaje cios, znów spierdala, znów się pojawia. Poważnie, nie ma szans, aby ogarnąć, co się kurwa do chuja pana dzieje. Niby są 2 ataki słabe i mocne, ale nie wiem czy coś dają. Napierdalam po guziorach jak szalona kapybara po sawanie. Nie wiem co robię, naciskam i obserwuję ten przedziwny spektakl żenady, zastanawiając się kto w ogóle wpadł na tak popierdolony pomysł. Przecież Jumper mógłby każdemu przeciwnikowi w sekundę znaleźć się za plecami i sprzedać kosę w żebra. Po chuj on walczy, męczy się, poci.
popierdolony mały chujek. I ci biedni ludzie, którzy giną jeden po drugim, co sobie kurwa myślą? Czy to, że a może przestanie się teleportować, a może mnie nie zabije, a może jestem pojebany? No kurwa mać. Później bohater poznaje kolejne ciekawe rzeczy, jak na przykład to wywalanie drzwi. Zupełnie nie wiem, co tu się dzieje. Niektóre drzwi można wywalić, za niektóre można się teleportować, przecież to nie ma sensu. Już całkowitym jebnięciem o trotuar jest to, że są jeszcze jedne drzwi, których nie możesz wywalić, nie możesz się teleportować, ale otworzą się kurwa jak się otworzą. O stepujący Jezusie, kto to projektował? Do chuja pana. Dodatkowo bohaterowi napełnia się specjalny pasek, który składa się z 3 części. Po zapełnieniu choćby jednego można wykonać cios specjalny, czyli nieskoordynowane skoki, które zabijają jednego z wrogów. No przynajmniej tak miało być w teorii. W praktyce to chuja one dają i marnują tylko twój czas. Ale jeden z ciosów dojebali po całości. Większość budżetu na to poszła. Jumper teleportuje się gdzieś tam, na przykład na kolejkę linową i zrzuca biedaka na pewną śmierć. Gały mi prawie z orbit wyszły, jak zobaczyłem ten smaczek. Niby chujowa gra, ale chciało się takie znamienitości jednak tam umieścić. W absolutnie mistrzowsko zmontowanej cutscence Jumper niszczy helikopter, który to także posiada moc teleportacji. Tuż przed jebnięciem o ziemię teleportuje się od razu w miejsce jebnięcia o ziemię i wybucha. Dbałość o detale jest nie do przecenienia, albo ta scena z parkującym na piskaczu wozem policyjnym. Dzięki specjalnej i ultradrogiej technologii możemy zobaczyć, że obaj policjanci to także jebane jumpery. Mało tego, jeden wyskakuje z bagażnika. Kiedy już ledwo dyszysz, jak gimbus po odpytywaniu z fizyki, dostajesz plaskacza w mordę najlepszą sceną z całej gry. Dynamicznie zmontowaną, pokazującą takie rzeczy, że mistrzostwo tej sceny jest niepodważalne. Dlatego obejrzymy sobie ją jeszcze raz. Michael Bay byłby kurwa dumny. Operators from being the first director ever have a real SEAL team in The Rock. That was the first SEAL team ever allowed in a movie. W końcu po licznych perypetiach, czytaj nakurwianiu we wszystko co się rusza, debilnymi ciosami, docierasz do końcowego bossa tej znamienitej planszy. I tutaj narastało mi w głowie niezwykle ważne pytanie, które chciałbym wyartykułować. To cymbał jeden nie mógł się przenieść tam od razu do tego miejsca? Po chuj ma te moce, skoro i tak musi popierdalać po jakichś gównianych dziadostwach, otwierać jakieś zapyziałe drzwi, przez które nie może się kurwa przenieść, wypierdalać helikoptery. Po chuj to wszystko. Mógłby w sekundę się przenieść do bossa, wsadzić mu nóż w gardło i w sekundę spierdolić na grzyby do Sanoka. Co za beznadziejny kurwa typ. I tutaj mnie coś tknęło. Myśl, która nie dawała mi spokoju i drążyła me trzewia. Przecież taki debil, jeden z drugim, którzy wymyślili Jumpera, mogli to ograć w zupełnie zajebisty sposób. Słuchajcie tego. Jumper może spierdalać na drugi koniec świata, ale za każdym razem jedna z jego nóg staje się krótsza. Wiem, że to głupie, ale zobaczcie, jakie to ciekawe niesie konsekwencje. Po jakimś czasie nie może uciekać, musi się przenosić, a noga staje się krótsza i krótsza. Może jedynie popierdalać zboczem góry, ale po jakimś czasie i to jest niemożliwe. Na samym końcu jest dramat, gdy jednonogi bohater czołga się po trawie i myśli, czy teleportować się ten ostatni raz i kupować do końca życia tylko już jednego sandała, czy godnie umrzeć w tym miejscu, dumnie prostując pozostałą nogę. No kurwa, niech ktoś powie, że to nie jest zajebisty pomysł. No, ale bossem pierwszej planszy jest Leroy, który widać, że w pustej czaszce ma co najwyżej bzyczącą muchę. Taktyka pokonania tego bossa, jak i wszystkich kolejnych, to 2 ciosy i spierdalanie w kółko w oczekiwaniu, aż odnowi się energia bohatera. I potem ponownie to samo. Znów się pytam, po chuj mu te moce, skoro nie może gościa złapać za frak i teleportować do Sosnowca i tam zostawić? Po chuj mu te moce, ja się kurwa pytam. W drugiej fascynującej planszy, a zbliżamy się już powoli do końca tej wspaniałej gry, bohater walczy z mnichami chyba w Tybecie, czy chuj wie gdzie. Tutaj zwróciłem uwagę na ciekawy zabieg twórców, ponieważ w 2008 roku postacie growe nie ruszały ustami podczas dialogów. Tak wiem, to były mroczne i złe czasy. Autorzy postanowili wyeksponować mowę ciała, to z niej czytamy, co bohater chce przekazać. Jest to tak zajebiste, że sam zacząłem już trenować ten styl i zachęcam do samodzielnego zgłębiania tajników.
Aha. Pierwszego mnicha można sobie przestawiać w dowolne miejsce, jednak po jakimś czasie się wkurwia i znika. Jest to typowe dla tybetańskich mnichów. Zapytajcie kogokolwiek w Himalajach. Aha, no nie wspomniałem o znajdźkach. Zapewne w każdym z was jest dusza kolekcjonera. Zbieracie patyki w Horizon czy inne gówna w Assassin's Creed. Oczywiście wzorem najlepszych. Jumper też coś takiego ma. Zbieramy jakieś różne artefakty. Zabawa jest przednia, jak borowanie kanałowe zęba bez znieczulenia za pomocą wiertarki z krzywym wiertłem podczas trzęsienia ziemi. Autorzy delikatnie nam tutaj sugerują, że hej, miły chłopcze, a może zagrasz jeszcze raz i zbierzesz wszystko, to co, marynarzu, robimy mały skok w bok na New Game? Druga plansza kończy się pojedynkiem z jakimś siwym murzynem, a taktykę, jaką należy obrać, to ta sama co w walce z Leroyem. No, to połowę gry mamy już za sobą. Dalej Jumper przenosi się na jakieś dachy budynków, chyba w Japonii, albo nie w Japonii, w sumie nie wiadomo. Moją uwagę zwróciły piękne tła oraz most, po którym jeżdżą bloby. Kurwa, nie wiem, w którym miejscu po ulicach popierdalają bloby, ale widocznie tutaj, w mieście blobów, jest to całkiem do chuja pana normalne. Bloby jadą do roboty w fabryce blobów przez blobowy most. Albo ten wybuch. No coś chyba kurwa jest z nim nie tak, prawda? Za chwilę przylatuje helikopter. Bez pilotów. Kurwa latający Holender. I to jest kurwa dość dziwne, bo w pierwszej planszy helikoptery miały pilotów. Zgaduję, że na tamte dwie zajebiste animacje swoją drogą poszła lwia część budżetu. I potem musieli opierdolić grę z pustymi helikopterami latającymi po mapach. I tutaj prawdopodobnie autorzy sami doszli do wniosku, że trochę walą w chuja. Bloby, helikoptery widmo. No wiecie, wyszli z założenia, że gracz może poczuć się lekko wkurwiony. Dlatego, aby złagodzić trochę napięcie, grafik wpadł na pomysł, że w tej planszy we wnętrzach zamieści obrazy, jak w jebanej galerii sztuki. Piękne obrazy, które możesz sobie oglądać. O, tu jest jeden. O, tu też jest. I tam. A tu są nawet 3. Nazwałem go Tryptyk Grafik to chuj. Bardzo piękne prace. Mam nadzieję, że są przedruki w artbooku. Chciałbym w domowym zaciszu chłonąć artyzm tych obrazów. Jak żenujące są próby powstrzymania naszego bohatera, pokazuje ta scena. Zamykają go w jakimś pokoju i puszczają gaz. No jak myślicie, co bohater zrobi? No jak wam się kurwa wydaje? W ogóle w tle jakieś pajace podpierdalają krzesła i myślą, że nikt nie widzi. No dobra, ale cóż ten biedny bohater zrobi? Z czegoż słynie ów Gryfin, jak rozwiąże tą beznadziejną sytuację? Zobaczcie tą scenę. Ciekawi mnie, kto posłużył za wzór w tak idealnym oddaniu ruchów człowieka, który idzie do kibla po meksykańskim obiedzie. Aby nie przedłużać, tutaj bossem jest absolutnie paskudna kobieta z brodą, która wygląda jak jakaś ciotka Klotka, tylko że z brodą. No w chuj paskudna, aż sobie zerknąłem, gdzie znaleźli takiego maszkarona do obsadzenia w filmie. I wiecie co? No właśnie. Ostatni poziom to jakiś chiński statek chyba. Tutaj gra pokazuje pazur. Zginąłem 2 razy. Przy czym pierwszy raz był pierwszym razem w ogóle. Tutaj boss to jakiś blondas, a walka odbywa się na dźwigu, bo tak jest bardziej kurwa epicko. Dalej bohater przenosi się do jakiejś podziemi. Tutaj jeszcze raz siwy murzyn postanawia spróbować szczęścia. Bohater go gdzieś tam przenosi, walczą jak debile, w końcu murzyn pada, a nasz bohater stacza walkę z jeszcze jednym bossem, którego zapamiętałem tylko z tego, że ma dziary na łapach. Zupełnie, ale to kurwa zupełnie nie mam pojęcia, kto to jest. Ale chyba ktoś bardzo ważny, bo jest na samym końcu gry. Walka kończy się na śniegu. Koniec. Potem przenosisz się do swojej bazy. Jeśli jeszcze nie strzeliłeś kopytami, to możesz obejrzeć zebrane znajdźki. Odpalić jeszcze raz jeden z tych rozbudowanych etapów, czy zerknąć na kolekcję broni. Wysokie mniemanie mają twórcy tej chujni, skoro myślą, że kogoś kurwa to obchodzi. Ja jebę. Dobra, trochę brakuje mi słów na to gówno. Ewidentnie jest to najgorsze gówno, w jakie grałem ostatnio. Przede wszystkim gra jest pozbawiona jakiegokolwiek sensu. Walki to festiwal, pojawiam się i znikam. Polecam w ogóle grać z włączonym stroboskopem. Do tego 4 poziomy. Kurwa mać. Wy tępe chuje, wstydu nie macie. 4 poziomy.
Przejście gry zajęło mi 2 godziny 10 minut, a szukałem znajdziek. Uwierzycie w to? 2 godziny do chuja pana. W mojej opinii wszyscy ze studia Collision powinni ekspresowo teleportować się na galerę, gdzie powinni na niej zapierdalać do kresu swych dni. Ja rozumiem, że większość gier na licencji filmu to gówno, ale to już jest jak gówno zrobione z gówna. Całkowita gówniana incepcja. Siedzi taki jeden popierdolony cieć z drugim i myślą, jak wyjebać ludzi na kasę, którzy poszli na Jumpera, i wpadają na znakomity pomysł. Gra, którą zrobi jakiś kurwa przypadkowo zebrany menel spod Monopola za flaszkę, programując na liczydle i napierdalając grafikę na stolnicy do pierogów. Potem pakują to i wysyłają do sklepów. Kurwie, powinniście się wstydzić. I wiem, że tam w głębi ducha się wstydzicie, bo na stronie poza screenem z okładki nie ma słowa o tym, że ktoś z was tą grę upierdolił. Wydanie takiego gówna powinno być karalne. I powiem wam chuje jedno. Karma to dziwka i zawsze wraca. A ja jestem cierpliwy jak jebany koń. I poczekam. Tak, gra jest zdecydowanie gorsza od Wiedźmina 3.